Cześć, dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o 3 zestawach z serii Władcy Pierścieni i zrobić krótką recenzję. To był zarąbisty zestaw, to był zarąbisty zestaw i to był zarąbisty zestaw. Dzięki, cześć! Co? Myślicie, że koniec? Nie. Witajcie, ja jestem Estar i tak jak już zacząłem, będziemy sobie rozmawiać o 3 zestawach, jednych z największych zestawów Lego z serii Władcy Pierścieni. Jeden, który jest najdłuższy, jeden, który ma najwięcej elementów i jeden, który jest najwyższy. Możecie się domyślać, który, co i jak, ale nie będziemy sobie mówić o aspektach takich technicznych tych zestawów, bo wrzucę na kanał, będziecie mogli sobie pooglądać. Bardziej Was, myślę, interesuje proces tego składania, jakieś przemyślenia, jakieś wnioski, ilość frajdy, ile dały te zestawy. No i też między innymi jaki czas składania był, bo tu już idzie ładne paręnaście godzin. Więc taki krótki wstęp i przechodzimy już do głównego tematu całego odcinka. Dobrze, więc zaczynamy sobie od zestawu, który jest najstarszy, czyli najwcześniej był wydany. To jest Rivendell. Rivendell jest najstarszym z tych największych zestawów, ale też uważam, że jednym z ładniejszych pod względem i scenicznym, i układu funkcjonalnym, i też elementów, które się tutaj znajdują. Druga rzecz, że to jedna z ważniejszych chwil w całym i filmie, i książce, czyli stworzenie drużyny pierścienia. Jest naprawdę dużo smaczków poukrywanych. Nie będę zdradzał jakich, bo to też fajnie jest odkrywać samemu, co się dzieje w danym zestawie i jak się je odkrywa po kolei. Jest trochę elementów takich, bym powiedział, ciężkich do poskładania, żeby się nie porozlatywało albo za mocno nie nacisnęło. Natomiast w całości no, bardzo ładnie się prezentuje. Są dostępne rozszerzenie jak gdyby tego zestawu. Drugi zestaw pod względem chronologii datowej to jest Baradur. No i jest to największy zestaw z całej serii Władcy Pierścieni, która oddaje cały urok i też majestatyczność tej wieży. No i też, tak jak wspomniałem wcześniej, jest jednym z największych. Natomiast w stosunku do Rivendell dużo prościej składane. Nie ma jakichś takich ciężkich rzeczy do skompletowania, do poskładania. Bardziej jest uciążliwe do przenoszenia, raczej do położenia raz i nie dotykania nigdy więcej, bo jest dość chwiejne. I ostatni i najświeższy zestaw to jest Minas Tirith. I wiedząc o tym zestawie, że on zostanie wydany, miałem naprawdę duże oczekiwania do tego, że ten zestaw będzie taki, no bym powiedział, no najlepszy z najlepszych. Aczkolwiek mam ciężki orzech do zgryzienia, żeby określić, który z tych zestawów był najfajniejszy, najciekawszy, najwięcej mi frajdy sprawił. Myślałem, że to będzie Minas Tirith, natomiast no nie do końca. Są pewne elementy naprawdę, które są bardzo fajne i to są smaczki, chociażby sala tronowa, która jest z tyłu w przekroju. Natomiast samo miasto, no powiem szczerze, myślałem, że będzie większy efekt robiło. Natomiast sam układ elementów też był ciekawy. No tutaj już mam dokładnie policzone, bo to jest ponad 16 godzin i paręnaście minut składania całkowitego. Jest to też największy zestaw, bo ma ponad 8000 elementów z tych 3. Natomiast szczerze mówiąc, bardzo mocno pod względem dawania frajdy
bym tu bardziej oceniał między Rivendell a Baradur. I tutaj mam ciężki orzech do zgryzienia, naprawdę. Bardzo przyjemnie się składało Baradur. Nie było tu nic jakiegoś ciężkiego, skomplikowanego, ale też no nie ma jakichś takich za dużo smaczków. Jest tron Saurona, jest podświetlenie oka Saurona i tak naprawdę jakichś takich większych elementów frajdowych nie ma. Natomiast Rivendell ma sypialnię, pokoje, ma taras z okrągłym ustawieniem krzeseł, później ma altanę, ma kuźnię, ma dużo elementów, które się tutaj dzieją. Mamy fragment rzeki z wodospadem, więc no, jeżeli pod względem takiego życia i ruchu w danym zestawie, to tutaj wygrywa Rivendell, bo tutaj naprawdę możemy sobie poustawiać też te figurki w dowolnej konfiguracji. Możemy sobie je poukładać, możemy poustawiać, zatrzymiemy w jakiejkolwiek dowolnej pozie. Mamy tak samo posąg na tyłach z Narsilem i wiele innych smaczków. Więc jeżeli bym miał oceniać, to Rivendell taką największą frajdę sprawiło przy składaniu. Więc idąc do takiej konkluzji, to najwięcej frajdy i takiego oglądania nowych rzeczy z zaciekawieniem, co to będzie, albo z czym to się wiąże, z jakim elementem lub fragmentem danej historii, typowo z książki, może być to powiązane. Więc Rivendell króluje w tej kategorii akurat pod względem dawania frajdy. Natomiast druga kategoria, którą bym powiedział, to majestatyczność. To tutaj no, praktycznie każdy z tych zestawów no, może się tym pochwalić. I też znowu myślałem, że Minas Tirith będzie królowało w tym. Natomiast osobiście bardziej skłaniam się ku Baradur. Raz, że wielkość, raz, że jest odzwierciedlenie w stosunku do kinowej ekranizacji, też opisów książki. Bardzo ładnie to jest skooperowane i bardziej mi pasuje w tej kategorii do tego. Jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy do budowy, no to było tutaj przy Minas Tirith najwięcej takich elementów. Było takich założeń typowo technicznych. Więc z tych wszystkich trzech zestawów Minas Tirith jest najbardziej skomplikowanym do składania. Natomiast czy miałbym wybrać którykolwiek z tych zestawów, że jest króluje nad nimi wszystkimi? Ciężko jest wybrać. Osobiście to bym w kooperacji, jak widzicie, wszystkie trzy zestawy no, prezentują się bajecznie. No, jeżeli by była jedna półka i stałyby obok siebie, to kurczę, no bajer. Naprawdę bajer. Nie mam tyle miejsca. Natomiast nie ma z tych zestawów, którego bym kupił albo bym nie kupił. Te trzy to dla mnie na obecną chwilę królują. Są nieoficjalne zapowiedzi, że będzie coś tutaj z krainy Rohanu. Liczę na to też, bo może być ciekawe. Może też z innych części Śródziemia akurat. Natomiast wracając do tych trzech zestawów, które widzicie. Baradur, najwyższy zestaw, ponad 80 cm wysokości. Minas Tirith, który ma najwięcej elementów z tych wszystkich trzech, bo ponad 8000. I najdłuższy zestaw, lub najszerszy, zależy kto jak patrzy, to jest Rivendell. Wszystkie trzy zestawy z tej serii, no moim zdaniem, są rewelacyjne. Natomiast każdy w innej kategorii, w innym zakresie i w innym aspekcie daje frajdę. Natomiast myślę, że to jest dla starszego grona już niestety zestawy. Chociaż typowo Baradur nie powinien robić problemów dla nawet 10-latka. Tak?
powiedzieć, że moim zdaniem, nie znam nazw, ale tak pod względem wizualnym, żebym powiedziała, że ten pośrodku biały jest najbrzydszy. Minas Tirith? No, bo jest taki trochę w sumie najprostszy i te elementy zielone mi tak nie za bardzo pasują do tego białego. I zresztą wygląda to tak trochę jakby taki tort ze szpicem. Nie wiem, ale najbardziej mi się podoba ten kolorowy, ze względu na to, że no nie wiem, są tam po prostu kolory, jest żywo i ładnie to wszystko jest ułożone, że to nie jest taka prościzna. Też dlatego mi się ten pośrodku nie podoba, bo według mnie jest tam za mało takich jakby szczegółów, jak na przykład w tym pierwszym, to są te posągi, te takie figurki, tylko że szare przy tym, albo są po prostu na tym murku są takie jakby zdobniki czy coś takiego. No i właśnie w tym białym mi tego brakuje, a w tym czarnym właśnie wszystko wygląda tak, że to jest mrok straszny i w ogóle i tutaj też widać takie, że jednak coś się dzieje, a właśnie ten pośrodku to jest taka trochę prostota, bym powiedziała, i dlatego jest taki trochę no, no nie powiedziałabym, że jest brzydki, ale że Nie. jakby postawić go obok tych dwóch i jest tak postawiony obok tych dwóch, to no ja bym go nie wybrała. Tak żeby go postawić na półce na przykład. Znaczy, Minas Tirith też bardziej jest stolicą królestwa, więc no, ma być bardziej majestatyczne, dostojne. No ale no, to jest Białe Miasto. No, fizycznie ogólnie Białe Miasto i w filmie, i w książce jest opisywane dużo bardziej majestatycznie, więc no, inaczej to wygląda niż w zestawie Lego. Basia się chciała wyrazić swoją opinię, więc no, dziękujemy ślicznie. Kornela, ty chcesz coś się wypowiedzieć? Że mi się najbardziej podoba Rivendell. Właśnie przez kolorystykę. Jednak coś się dzieje, są te elementy, są te szczegóły. Tak, to. Mhm. No i po prostu jak się patrzy, no to rzuca się to w oko. W oczy się po prostu rzuca. Minas Tirith, no jest obszerne. Na pierwszy rzut oka robi wrażenie przez wielkość, ale tylko przez wielkość. No bo tak się trochę wszystko zlewa ze sobą. Niby to ma być majestatyczne, jak ty to powiedziałaś, ale w sumie to wyszło takie nijakie, obojętne troszkę. Więc spojrzy się to raz, ale nie zapamięta się to jakoś bardzo. A Barad-dûr, no taka duża czarna kolumna, bez żadnych wrażeń. Nie no, na jedyne takie co zrobi wrażenie albo coś, to tylko to oko Saurona, ale reszta to taka jedna czarna kolumna. Znaczy ja bym powiedziała, że ten zamek z okiem Saurona to jest taki dość taki, bym powiedziała, nijaki. Monotonny bardziej. Wieża ta zaczyna taka, bo ta wieża już ma dużo elementów takich zdobieniowych Tak, i no. tam jednak się coś dzieje. Myślę, że to jest najciekawsza część w ogóle tego zamku. Tylko ta góra tak naprawdę. No i właśnie to w sumie dodaje temu zamkowi, bo myślę, że jakby ten biały też miał coś takiego, że jest tylko jeden taki element, w sensie, no tutaj jest na przykład kolumna, to nie jest jeden element, no ale wiecie o co chodzi. No jakby ten zamek biały też miał coś takiego widocznego de facto, no to znaczy niby ma ten, nie wiem co to jest. Pomóż, co to jest? Gdzie? Która? To jest jakby ten, To jest, balon taki jakby, nie? to jest skał. No i to jest ta skała, nie? I ma niby to coś takiego i ta skała rzeczywiście jakoś tak no, ciekawie wygląda, ale myślę, że można było zrobić to lepiej. No i no. Ale tak na przykład jak Kornelia powiedziała, że ten pierwszy jej się na przykład podoba, nie? No to ja myślę, że też większość by wybrała po prostu ten ze względu na to, że no jednak wyróżnia się od tych dwóch i to już nie wygląda na takie typowe wow, mamy pieniądze i patrzcie jakie fajne mamy te budowle i w ogóle, a no on wygląda tak po prostu no, że Skromnie, a bogato. dokładnie to chciałam to miałam na myśli, tak. Wygląda to pięknie i ma dużo elementów. Jest to chyba najbardziej przyjazny dla oka zamek. Ja bym przyjemnie Ale- się na to patrzy, tak? Ale właśnie ma taką stylistykę, że jak ktoś oglądał oczywiście Władcę Pierścieni, chociażby filmy, już nie mówię o książkach, to
Mm, bardziej rzuca się w oczy i bardziej się zapamiętuje, czy przypomina się właśnie te filmy. Z Rivenda na przykład. No, Rivendell ogólnie w filmie było. Max. No, jest bardzo mocno odwzorowane. Dokładnie. I też właśnie przez tą kolorystykę jednak dodaje dużo miłości. To, że w Minas Tirith Baradoru są w środku, no ale mówmy się, kto chce tylko patrzeć na środek, jednak ludzie patrzą sobie na zewnątrz. No, liczę po cichu, że Rohan to będzie, że tak powiem, też albo zamek, więc kto wie. Zrobiła nam się dyskusja. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Natomiast możecie też powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, który zestaw Wam się podobał. Kornela podnosi rękę. Tak? Pana mogę. Nie, tylko pamiętasz, jaka była moja reakcja odnośnie Baradur? Bo teraz mi się przypomniało. Oj, nie pamiętam. Jak skończyły składać zestaw, to ja byłam w ogromnym szoku, że to już jest koniec, bo myślałam, że to zrobi większe wrażenie i będzie to chociażby nie tylko połówka, tylko będzie to całe, że będzie robiło to wow. No, A jak skończyłeś, bo ja cały czas siedziałam, jak robiłeś ten zestaw, jak skończyłeś już, i co ja się zapytałam, czy to jest koniec, i ty mówisz, że tak, to ja miałam takie, że takie coś średnie. znaczy bardzo pozytywnie w Baradur mnie zaskoczyło, że był ten klocek, który świeci, że tak powiem. Nie wiem. To powiem szczerze, nie wiem, czy będzie widać, ale jest to naprawdę bardzo fajne i fajny pomysł Lego, że to dodali. Znaczy fajne. Ciekawe. A No jak to, to gadać o trudności składania zestawu, to pokaż mój obraz. no to myślę, że można podyskutować na ten długi czas, natomiast cały filmik można byłoby skrócić do jednego słowa, które jest najczęściej używane w Polsce. Możecie zgadywać, jakie to jest słowo. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Troszkę było dyskusji większej, trochę śmiechów. Jak Wam się podobało, zostawcie ślad po sobie. A my się dzisiaj żegnamy. See ya. Bye!